Cześć kochani, dzień dobry, witajcie w ostatnim 22 vlogmasie w roku 2023. Ja jestem Aga, jesteście na kanale Kawa Najpierw, jeżeli jesteście tutaj nowi. Natomiast jeżeli jesteście po raz kolejny, to wiecie, że codziennie od 1 grudnia były tutaj na tym kanale filmy motywacyjne do sprzątania, do dekorowania domu na święta. Mam nadzieję, że Wasze domy wyglądają już dobrze, że teraz będziecie tylko odpoczywać, ewentualnie trochę gotować. Dajcie znać, jak tam jest u Was. Dostałam wiele próśb o nagranie filmu z robotem gotującym, jak się robi krok po kroku jakieś potrawy, więc pomyślałam, że przy okazji Wigilii klasowej u mojego starszego syna, piekąc sernik z rosą, pokażę Wam, jak działa sprzęt. Więc tak, w piątek, ostatni dzień szkoły, w szkole podstawowej były wigilie klasowe, u starszego syna była taka klasowa wigilia, gdzie każdy uczeń miał przynieść coś do jedzenia. Tutaj padło na Adasia, że ma przynieść blachę ciasta, a że sernik dzieciaki zawsze zjadają chętnie, to właśnie padło na sernik z rosą. I robiąc po kolei, odważamy sobie 120 gramów cukru. W tym sprzęcie jest wbudowana waga. Także na miseczkę wsypujemy cukier i odstawiamy to na bok. Kolejnym krokiem jest wbicie 3 białek z jajek do misy mieszającej i trzeba nałożyć nasadkę mieszającą. Generalnie w tym serniku pianę ubijam osobno, zaraz przed wylaniem na ciasto, tak naprawdę już po upieczeniu, ale tutaj chciałam Wam zaprezentować właśnie nasadkę mieszającą, że wsadza się ją do środka na te noże, wbijamy białka, a żółtka odkładamy tak do drugiej miseczki, bo przydadzą nam się te żółtka potem do ciasta kruchego. Wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days. Białka wbite i postępujemy z kolejnym krokiem. Trzeba dodać szczyptę soli, żeby białko było lepiej ubite. I tak jak Wam przed chwilką mówiłam, ja ten etap tak naprawdę robię na samym końcu, jak już jest ciasto gotowe, w osobnej misce i robię to zwykłym mikserem. Wydaje mi się, że pianka zrobiona właśnie na świeżo jest o wiele lepsza na sernik z rosą niż właśnie zrobiona tutaj na początku, ale to tylko moje odczucia. Chodzi o to, żeby z tym sprzętem nie iść dokładnie tak jak krok za krokiem czasami, bo niektóre przepisy mogą nam po prostu nie smakować, dlatego trzeba robić według własnego uznania. I to jest fajne, że sprzęt po zakończonej pracy tak naprawdę wyłącza się sam, jest taki fajny sygnał dźwiękowy, więc wszystko jest ok. Pokazałam Wam buteleczki. Buteleczki będą nam potrzebne do kolejnego przepisu. Lecimy dalej z przepisem. Na początku odważony cukier 120 gramów wędruje właśnie do ubijanych białek i potem tą piankę będziemy musieli przełożyć do osobnego naczynia i właśnie dlatego od razu białko wkładam do innej miseczki, bo i tak trzeba to przełożyć i tak. Także niektóre przepisy już potem intuicyjnie będziecie robić po swojemu, według własnego uznania, tak jak Wam jest najwygodniej. I lecimy dalej z przepisem. Jak już jest białko ubite, to będziemy robić ciasto kruche i warto nastawić już piekarnik na 180 stopni na program góra i dół. I piekarnik będzie się grzał, a my spokojnie będziemy sobie robić dalej ciasto. I idąc kolejnym krokiem, wsypujemy mąkę i potem dodajemy żółtka. Żółtka fajnie odchodzą, jeżeli użyjemy silikonowej łopatki. Wszystko z miseczki fajnie schodzi. Następnie dodajemy 250 g masła lub margaryny do pieczenia. Ja używam zazwyczaj Kasię.
Wszystko ładnie mieszamy razem z proszkiem do pieczenia i cukrem waniliowym. Wszystko jest dokładnie krok za krokiem wyświetlane na ekranie sprzętu. Bardzo wygodna jest ta waga, która jest wbudowana, bo nie musimy sprawdzać gramatury wcześniej. Kiedyś ktoś mi zwrócił uwagę, że otrzepuję łyżką, stukając właśnie o garnek. I powiem Wam, że nigdy nie zwracałam na to uwagi, a właśnie po tym komentarzu stwierdziłam, że kurczę, faktycznie zawsze tak robię. Chodzi o to, że w tym sprzęcie jest waga wbudowana i przez takie potrząsanie waga może się zepsuć. Ja tak robiłam tak naprawdę od lat, nigdy z tą wagą nie było żadnych problemów, natomiast faktycznie coś w tym może być i od tamtej pory faktycznie bardzo uważam, żeby nie otrząsać żadnej łyżki właśnie o ten garnek i nawet przestałam otrząsać łyżki o zwykłe garnki, więc jest plus. No i tak, w czasie, kiedy maszyna sama mi miesza ciasto, wyrabia, ja w tym czasie nakładam papier do pieczenia na blachę, potem wszystko wykładam na blaszkę i na koniec rozwałkowuję takim małym, fajnym, poręcznym, małym wałeczkiem. I potem już jak to ciasto jest gotowe na blaszce, ja mogę zająć się masą serową. Generalnie w tym przepisie jest umycie tej misy po każdym kroku, w sensie zrobimy białko, myjemy misę, zrobimy ciasto kruche, myjemy misę. Ja pomijam ten krok, powiem Wam, że nigdy jakoś nie było problemu z wyrośnięciem ciasta. Te składniki potem przecież i tak się mieszają, i tak się razem pieką, więc dla mnie nie ma to najmniejszego sensu. Natomiast oczywiście każdy zrobi jak uważa, każdy zrobi po swojemu. I tak, mamy jajka, mamy cukier i dodajemy kilogram sera twarogowego i w przepisie mamy 1,5 paczki budyniu waniliowego. Ja używam 1 paczkę budyniu waniliowego i 1 paczkę śmietankowego. Uważam, że nawet 2 waniliowe to będzie za dużo. Lepiej sobie to jakoś wypośrodkować. I wybieram raczej budynię bez cukru, bo w tym przepisie i tak jest wystarczająca ilość cukru, więc nie ma co sobie dosładzać. Jest w przepisie 500 ml, 500 gramów mleka. Ja używam zazwyczaj troszeczkę mniej. Tutaj miałam już dosłownie końcóweczkę i wyszło 520 gramów i powiem Wam, że też wyszło ciasto w porządku. Jest ok, więc naprawdę ta gramatura no nie musi być idealnie, tak? Zresztą uważam, że jeżeli poświęcamy czas, dajemy swoje serce potrawom, które przygotowujemy, to one zawsze wyjdą. Także tutaj nie przejmujmy się. W czasie, kiedy całe ciasto się samo miesza, my w tym czasie oczywiście możemy posprzątać, bo niestety nie ma tutaj żadnych elfów, żadnych skrzatów, które nam posprzątają za nas, więc trzeba to robić. Także wykorzystajmy chociaż to, że coś za nas może pomieszać. Możemy spokojnie ciasto wkładać już do piekarnika, tylko trzeba uważać, bo ciasto jest dość lejące, więc żeby nie wylać tego sobie na podłogę. I tak, pieczemy przez 55 minut na początku w 180 stopniach programu góra i dół. Potem wyciągamy ciasto, nakładamy na to wcześniej zrobioną pianę z białek i następnie pieczemy kolejne 15 minut. I po 15 minutach zostawiamy ciasto na wyłączonym piekarniku, ale nie otwieramy go już. I po tych kolejnych 15 minutach dopiero możemy wyciągnąć całe ciasto. Ja najczęściej wyciągam blachę razem z tą kratką, która jest w piekarniku, dzięki czemu nie wygina mi się blaszka i rosa i pianka tak naprawdę nam nie pęka. Jest taka w całości, bo jeżeli wyciągniemy całą blachę i ją ruszymy delikatnie, to cała beza, która się zrobi na wierzchu, no ruszy się i pęknie. Zresztą jak macie małe dzieci, to wątpię, czy to ciasto wytrzyma tak naprawdę do podania na stół i do pokrojenia, bo beza zawsze schodzi pierwsza.
year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way. And oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. This year Kolejnego dnia zabieram się za dalsze pakowanie prezentów, których jeszcze nie zdążyłam ogarnąć, także chwila relaksu teraz. Tak naprawdę ja bardzo lubię pakować prezenty. Niekoniecznie radzę sobie dobrze z wyborem prezentów, ale w pakowaniu chyba jestem całkiem dobra. I przede wszystkim lubię to robić. Także pakujemy prezenty, odpoczywamy, relaksujemy się. snow is falling down and it is cold outside. We gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. No to prezenty prawie wszystkie popakowane. Kupiłam jeszcze w Rossmanie takie różne fajne pierdółki i uzupełniłam zapasy do domu. Generalnie te Mikołajki i te reniferki jako bombki wyglądają bardzo fajnie na choince, ale postanowiłam użyć je do ozdobienia właśnie paczek z prezentami. Za chwilkę zobaczycie. Tutaj są jeszcze moje szpargały z Rossmana i będziemy dalej ozdabiać te paczuszki. Natomiast za chwilkę zobaczycie kolejny pomysł na prezent tak naprawdę, ale robiony właśnie w robocie gotującym. Jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie ze mną. Możecie kawałek przewinąć, ale nie polecam. Zostańcie tutaj. W każdym razie, jeżeli robicie komuś takie niezobowiązujące kosze prezentowe, które mają być tylko jakąś tam malutką informacją, że ej, pamiętam o Tobie, to właśnie fajnie zrobić coś domowego. Mogą to być pierniczki, ciasteczka, w ogóle domowe ciasto zabrane ze sobą w gości jest mega pomysłem, ale taka buteleczka, którą zabieracie ze sobą, też jest w porządku, szczególnie w polskich realiach. Także
Co, gotujemy dalej. I do tego będą właśnie potrzebne butelki, które widzieliście na początku filmu. I robimy przepis likier Irish Cream. Jak widzicie, tutaj aplikacja, tak naprawdę w sprzęcie jest dokładna lista składników, które są nam potrzebne, jest podana ilość kalorii, tłuszczu i tak dalej w danej potrawie. Jest tak samo wszystko podane w aplikacji Monsieur Cuisine, bo ten sprzęt ma też swoją aplikację. Ktoś mnie zapytał, ile się płaci rocznie za aplikację, za przepisy. No nic się nie płaci. Ten sprzęt kupujecie raz, macie dostęp do aplikacji raz, zawsze. Jest możliwość dodawania swoich własnych przepisów. One pojawiają się właśnie w aplikacji albo na stronie. Więc nie ma tutaj żadnych dodatkowych kosztów, jeżeli kupujecie ten sprzęt. Słuchajcie, to nie jest żadna reklama. Ja z tego sprzętu korzystam na co dzień, od lat. I po prostu polecam Wam to, z czego sama jestem zadowolona. Więc to nie jest żaden, ej, musicie to kupić, nie? Nikt mi za to nie płaci, nie martwcie się. W każdym razie robimy Irish Cream i ja robię tutaj na podwójną porcję tak naprawdę. Także jak mamy 30 gramów czekolady, to ja dałam 60 i tak dalej, tylko że jeżeli macie wszystko podwojoną porcję, to alkoholu nie dodajecie razy 2, tylko tak powiedzmy razy 1,5. No chyba, że jesteście hardkorami, to wtedy śmiało, nie? Przelewam wszystko do buteleczek, zatykam korkiem i taki likier może stać tak naprawdę w lodówce przez nawet 2 tygodnie, więc jeżeli chcecie obdarować kogoś ręcznym wyrobem, to będzie dobry pomysł, szczególnie jeżeli wybierzecie jakieś fajne buteleczki. Dzisiaj na rynku można znaleźć takie cuda, są nawet butelki w kształcie choinek, więc naprawdę jest coś fantastycznego, a zestaw takich buteleczek naprawdę nie kosztuje nie wiadomo jak dużo. Ja 10 buteleczek kupiłam za niecałe 50 zł na Allegro, więc naprawdę jest spoko. Tym bardziej, że jest to część prezentu. Mnie czeka jeszcze smażenie ryby. Zobowiązałam się zrobić rybę po grecku. Ryba po grecku najlepsza jest na 2., 3. dzień, więc śmiało można zrobić ją sobie chwilkę wcześniej i schować do lodówki albo do piwnicy. Kochani, ja będę z Wami się żegnać. Mam nadzieję, że te święta będą dla Was przede wszystkim pełne zdrowia i będą spokojne, że będziecie mieli taki spokój w serduchu. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech Wam się darzy, kochani. Wszystkiego dobrego.
I used to dream of walks in the snow, a kiss underneath the mistletoe. I used to think that I wanted somebody on Christmas, I don't. Memories hide in holiday cheer, welcome me back every year. Why would I wanna be with someone else, wishing I could be here? Now that I'm home and I'm getting a little bit older, I'm not quite ready for moments like these to be over. I don't mean to be selfish, but when I look around I can't help it. Maybe I don't wanna grow up, 'cause I know I'd be missing too much. Guess I'm not gay yet, don't wanna go home to his parents. All the things I'd have to give up if I spent Christmas in love. Warm by the fire, holding mom's hand, stay up all night, but wake up at 10. Don't wanna share any time when I'd rather just spend it with them. Now that I'm home and I'm getting a little bit older, I'm not quite ready for moments like these to be over. I don't mean to be selfish, but when I look around I can't help it. Maybe I don't wanna grow up, 'cause I know I'd be missing too much. Guess I'm not gay yet, don't wanna go home to his parents. All the things I'd have to give up if I spent Christmas in love. Now that I'm home and my dad looks a little bit older, I'll make the most of these moments, I own it forever. I don't mean to be selfish, but when I look around I can't help it. Maybe I don't wanna grow up, 'cause I know I'd be missing too much. Guess I'm not gay yet, don't wanna go home to his parents. All the things I'd have to give up if I spent Christmas in love.